Witam wszystkich na moim kanale Grünnetzwerk. Mamy dzień 121 dzisiaj naszej uprawy. 66 dzień kwitnienia. No i cóż, ja już jestem na tym etapie, gdzie przygotowuję nasze rośliny do końca naszej uprawy. Nasze roślinki już od dobrego 1,5 tygodnia dostają samą wodę, oczywiście regulowaną pH 6,2. Uprawa nasza była w kokosie. Mamy śliczne tutaj topki, które już mają, powiedziałbym, dobre 15% bursztynu, także na nie powoli już czas. Zaczynają się, jak widać na filmiku, zjadać. Już naprawdę zaczynają po prostu pobierać wszystko, co miały nagromadzone w liściach. Tam naturalnie z tyłu jeszcze tak nie, oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc, cóż, dostaną jeszcze lodu w doniczki, no i na tym pewnie się wszystko zakończy. Będzie to pewnie już dzisiaj przed ścinką ostatni odcineczek. Ja tutaj sobie dzisiaj naturalnie poobrywam, przygotuję niektóre już liście, bo same sobie odpadają, jak je dotykam, więc trochę tutaj ogarnę w boksie. Pokażę Wam, jak ja po prostu jeszcze obkładam lodem. No i cóż, widzimy się za chwilę. Pokażę Wam teraz, tak jak ja to robię. Zawsze mam lód, co prawda przygotowany z lodówki. Mam taką lodówkę, która robi kostki lodowe. Zapewne niektórzy z Was naturalnie mają takie lodówki. Trochę muszę sobie radzić, bo jedną ręką to robię. Tym razem mam po prostu lód ze szafy, z zamrażarki, więc miałem w takich dużych, że tak powiem, bryłach. Trochę sobie pomogłem je rozbić. Ten lód jest taki nieregularny, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to teraz, żeby korzeń dostał wody w postaci lodu, ale takiego naprawdę zimnego, żeby ten korzeń dostał troszeczkę takiego szoku i wiedział, że po prostu dla niego idzie jesień, koniec żywota. Tyle, że co? Musimy przypilnować, bo jak on dostaje, że tak powiem, pod korzeń takiego zimnego raz drugi, to lodu, to musimy patrzeć i obserwować, czy nie będzie nam robił bananów. Tak trochę ruszam tym obrazem, bo mówię, tu jedną ręką nabieram. Już na statyw nie kładłem. No i wygląda to tak, że mniej więcej dostają donice, po prostu każda dostanie. Oczywiście nie będę Wam tego pokazywał, bo to by było bez sensu i zbyt długo,
Mam tych doniczek troszeczkę, więc lód dostanie po prostu już sygnał, korzeń, że, bo będzie go mroziło ten korzeń, wiadomo, że już idzie naprawdę jesień, koniec żywota dla niego. No i on będzie po prostu robił wszystko na siłę, żeby po prostu te trichomy już nam dojrzewały, będzie wywalał więcej bursztynu. No i przede wszystkim musimy wtedy obserwować, żeby nam nie zrobił tu jakichś bananów. Ale oczywiście ja się tego nie boję. Ładnie wszystko, pięknie wygląda. Tu troszeczkę, że tak powiem, pozbierałem tych liści. Tak jak powiedziałem, on się zjada sam w sobie, ponieważ już nie dostaje żadnych odżywek. Troszeczkę pokosiłem, oczywiście nie wszystkie idą równo, nie wszystkie się zjadają równo, ale to jest nieważne. Ważne jest to, żeby obserwować trichomy przez lupę czy mikroskopy ręczne, jak mamy, żeby po prostu też nie dopuścić, żeby wszystkie trichomy nie były bursztynowe, no bo to wtedy, powiem szczerze, też nie jest zbyt dobrze. Przedobrzymy po prostu. Trzeba wiedzieć, w którym momencie ścinać. Ja tak naprawdę, według tego, co producent podawał, to powinienem już ściąć 5 dni temu, a tego nie zrobiłem, ponieważ mam trochę doświadczenia już w uprawie i ja po prostu obserwuję sam moje rośliny, słucham roślin, a nie kalendarza, więc troszeczkę dłużej je mam niż producent zalecał. Już mam o jakieś 5 dni dłużej. No i jeszcze u mnie to potrwa pewnie ze 2-3 dni, jak nie przystąpię po prostu do ścinki. Słuchajcie, to by było chyba na tyle. O, jeszcze tutaj Wam pokażę liście, które zebrałem. To tylko takie żółte liście, albo już naprawdę to są liście, które odpadały same. Ja je po prostu zbierałem, one już tam gdzieś pospadały, albo po prostu ledwo się trzymały. Dotkniecie i po prostu te liście już opadają same, więc naturalnie wentylatory chodzą, mieszające, temperatura 27-57% wilgotności, tam wentylator słupek, tam są wentylatory mieszające, lampy oczywiście LEDowe. No i cóż, myślę, że następny odcinek nagram już ze ścinki, potem oczywiście suszenie, potem powiem Wam wynik jaki jest. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest waga na mokro będzie, to też napiszcie w komentarzach. Jeśli nie będziecie nic pisać w komentarzach, to znaczy, że nie chcecie wiedzieć, więc nie będę ważył na mokro. Zważę Wam potem tylko na sucho. No i tak to moja uprawa dobiegnie do końca. Cieszę się, że mogłem Wam pokazać, jak to po prostu u mnie wygląda po mojemu. Jakiś plon na pewno będzie. Zetniemy, zważymy, zobaczymy. No i to pewnie będzie już po ścince, suszeniu ostatni odcinek. Także zakończę sezon. No i nie wiem, zastanowię się, czy będziecie chcieli następny jakiś sezon, bo powiem Wam szczerze, że no jest zawsze przy tym troszeczkę pracy, żeby to kręcić, a powiem szczerze, że no są nieliczne osoby, które po prostu coś komentują, łapki zostawiają po sobie, jakiś znak, żeby po prostu mnie też zachęcało do tego, abym Wam kręcił jakieś nowe odcinki. Naturalnie jest to sezon następny. Jeśli będziecie chcieli i będą jakieś po prostu
komentarze na ten temat, to zrobię Wam następny sezon z automatów od samego początku. Postaram się jeszcze lepiej to pokazać, ponieważ to była moja pierwsza, moje pierwsze nagrywanie naturalnie, więc też troszeczkę na początku tych wszystkich moich filmów tremy i tak dalej, musicie to zrozumieć. Nigdy nie nakręcałem filmów, staram się po prostu to zrobić jak najlepiej. Myślę, że następne odcinki już byłyby z nowego sezonu dokładniejsze. Więc cóż, to tyle, mordziaki. Zostawcie po sobie, jak już wchodzicie, oglądacie te moje odcinki. Zostawcie tą jakąś łapkę, bo to przecież nic Was nie kosztuje. Jakiś komentarz, a ja bynajmniej będę wiedział, że w ogóle ktoś to ogląda i jesteście w ogóle zainteresowani tym, co robię. Życzę Wam, żeby Wasze uprawy były tak udane, jak i moja uprawa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już teraz ze ścinki. Także z fartem grołerzy.